Cześć, witajcie moi kochani, z tej strony Grymasny i zupełnie nowa seria na moim kanale pod tytułem Gothic Explorator. Co będę robić w tej serii? Między innymi będę robić na przekór wszystkim NPC-om. W niekonwencjonalny sposób będę wykonywał zadania, ale nie tylko. Będę się dostawał do miejsc, do których ciężko się dostać. Będę sprawdzał różne rozwiązania, nie tylko fabularne, ale też mechaniczne. Jest to seria troszkę podobna do mitów, ale moim zdaniem z większym potencjałem, bo samo słowo mit brzmi troszkę bardziej spektakularnie, a w rzeczywistości te rzeczy będą po prostu bardzo przyziemne. Koniec gadania, chciałbym tylko jeszcze podziękować mojemu przyjacielowi oraz moderatorowi Mexorsu, bez którego ta seria nigdy nie miałaby miejsca. Jedziemy! Tego wszystkiego chyba nie wspomniałem o tym, że będę w tej serii używać kodów. Niedawno przeszedłem na streamie Gotika pierwszego chyba w 6 godzin, więc myślę, że nie muszę nikomu udowadniać, że tego Gotika bez kodów jestem w stanie przejść. Będę z nich korzystał głównie do teleportu, czy do przyzwania jakiegoś zwoju zamiast wykonywać w ciągu questów, żeby go otrzymać. Ale myślę, że to nie problem. Bo nie o to w tym Nasze wszystkim chodzi. bractwo przygotowuje się do wielkiego wydarzenia. Jakiego wydarzenia? Planujecie ucieczkę? Guru próbują skontaktować I co dalej? poszukują magicznego artefaktu, kamienia ogniskującego. Bo ostatnio mój koleżka Mexorsu, o którym wspomniałem wcześniej, zarzucił mi taki komentarz, który dał mi do myślenia. A co jeżeli Iberionowi przyniesiemy inny kamień niż kamień z morskiego klifu? Najpierw musimy porozmawiać z tym Iberionem, żeby ten quest się pojawił, a później wykorzystamy questy do tego, żeby je zabrać. Iberion mnie nie przysłał, tylko Lester. Jak widzicie, mimo tego, że mam gildię związaną z bractwem i oni są do mnie przyjaźnie nastawieni, no to nic poza tym się nie zmienia. Dialogi są te same. U Lestera było zresztą pytanie, kim jest, bo nie zdążyłem się z nim zapoznać. Cześć, Iberionie. Witaj, mistrzu Iberionie. Przypominam sobie twoją twarz, To niemożliwe. ale myślałem, Słyszałem, że czegoś szukasz. zgadza się. Potrzebujemy magicznego kamienia ogniskującego. No i teraz jest taki myk, moi drodzy, że jeżeli oni potrzebują kamienia ogniskującego, to jakie znaczenie ma to, który to będzie kamień? Dlatego ja sobie wpisuję insert focus 1. Tak, jedynka to jest kamień z morskiego klifu. Jak widzicie, ten kamień pozostaje tutaj, ja nie planuję go w ogóle ruszać. Za to sprawdzimy sobie pozostałe kamienie. Drugie, trzecie, czwarte. Weźmy tak, kamień ze starego klasztoru. Ale mam bryłek, o kurczę, chyba będzie trzeba skorzystać z tej możliwości. Zbudź się! No i tak, nie mamy żadnej opcji, która by wskazywała na to, że możemy mu oddać kamień. Ale to kamień ze starego klasztoru. Sprawdźmy sobie kamień z kanionu troli, tak? Zbudź się! Nie. Tutaj też nie ma żadnej opcji. Hop. Kamień z górskiej fortecy. Nazywany również musztardą z Biedronki. Zbudź się! Nie, tutaj też nic nie ma. No i został nam chyba jeszcze tylko jeden kamień. 5, tak? Kamień z kamiennego kręgu? Tak. Zobaczmy. Zbudź się! Jak widzicie, nic się nie zmienia, bo Iberion liczy tylko i wyłącznie na kamień z morskiego klifu. Nawet jak mamy tych kamieni 5, no to on weźmie tylko ten jeden konkretny. Szkoda, że nie możemy oddać mu innego, ale z drugiej strony cieszę się, że sprawdzam to na kodach, a nie na takiej zasadzie, że jakoś bym się przebił, powiedzmy, przez trolla. Chociaż nie, tam w kanionie trolli wydaje mi się, że ten kołowrót jest zacięty i tak bym się tam nie dostał. Ale na przykład w górskiej fortecy użyłbym telekinezy, przebił się przez harpie, co nie byłoby łatwym wyzwaniem, wziął ten kamień, wrócił do Iberiona i okazałoby się, że on go ode mnie nie chce. Najwyraźniej liczy się dla niego tylko jeden kamień, a może tak naprawdę chciał nas tam wysłać, żeby nas załatwił Nyras, no kto wie. My jesteśmy tylko prostymi ludźmi, nie stoimy za tworzeniem gry, także możemy się tylko domyślać. Ale tutaj w Bractwie jest jeszcze coś, co warto zweryfikować. Do kolejnej rozkminy potrzebuję tak naprawdę dwóch spraw. Po pierwsze porozmawiać z Melvinem. Cześć. Nie jesteś z tego obozu, prawda? Cóż, teraz już jestem. Tydzień temu wyruszyłem ze starego obozu. Mój kumpel Dusty miał iść ze mną, ale postanowił jeszcze trochę poczekać. I po drugie porozmawiać z tym Joru. O, Czym się tu zajmujesz?
Przekazuję mądrość śniącego naszym nowicjuszom. Chciałbym dołączyć do waszego obozu. Możesz mi pomóc? Chcesz do nas dołączyć? To świetnie. Zaczekaj. Tak, chyba mógłbym ci pomóc. Nie jestem jeszcze guru, ale mam pewne wpływy w bractwie. Oczywiście musiałbyś wyświadczyć mi drobną przysługę. Rozmawiałeś już z Fortuno? W takim razie idź do niego i odbierz swoją dzienną rację. Jeśli dasz mi całe ziele, które od niego otrzymasz, dobijemy targu. Przemyślę to. Dobrze. Zauważyłeś pewnie, że żaden z guru nie chce z tobą rozmawiać. No niestety. Możesz to zmienić, sprawiając na nich dobre wrażenie. Mogę ci powiedzieć, jak tego dokonać. Jak mogę przekonać do siebie guru? Balkadar wprowadza nowicjuszy w tajniki magii. Jeśli chcesz zwrócić na siebie jego uwagę, posłuż się czarami. Tylko nie potraktuj go od razu uderzeniem wiatru. Uśpij któregoś z jego uczniów albo coś w tym stylu. Dobra, o to mi właśnie chodziło. Wszyscy słyszeliśmy, że dobrze było uśpić sobie któregoś z uczniów Balkadara, tylko żeby go nie potraktować od razu uderzeniem wiatru. A co się stanie, jeżeli zmienię zdanie i go właśnie potraktuję tym uderzeniem wiatru? No i zobaczymy, jak zareaguje na to, jak go uderzymy wiatrem. Żadnej magii. Żadnej... O kurde. Właśnie tego się spodziewałem. Tutaj nie ma zaskoczenia. A teraz idziemy sobie do Dusty'ego, bo tam też jest ciekawostka, która może nas wszystkich zainteresować. A przynajmniej tak mi się wydaje. A gdybym tak dał ci te 100 bryłek? Zrobiłbyś to? Ale dlaczego? Cóż, powiedzmy, że nie tylko ty wolisz życie w bractwie od starego obozu. To znaczy, że chcesz pójść ze mną? No pewnie, że tak. To znaczy, że odprowadzę cię do obozu bractwa. To wspaniale! Jestem gotowy do drogi. Możemy ruszać w każdej chwili. Ale nie zapominaj, potrzebujemy 100 bryłek rudy dla strażników. Dobra, wyjdźmy południową bramą. Przy północnym wyjściu nic nie wskuramy. Tamtejsi strażnicy są nieprzekupni. Wolałbym, żebyś to ty zajął się całą tą sprawą z rudą. Ja się nie nadaję do takich rzeczy. Dobrze, ruszajmy. A ja jestem tutaj, żeby przetestować, co się stanie, jeżeli właśnie nie pójdziemy południową bramą, tylko północną. Czy ci strażnicy naprawdę są nieprzekupni, czy to jest kwestia ilości bryłek, bo może jest opcja, żeby im dać na przykład 1000, ale na tym etapie nikt nie ma takiej kasy, więc nikt po prostu tej opcji nigdy nie widział. A może właśnie Dusty miał rację i się okaże, że nie da rady się wyprowadzić z obozu tędy, bo faktycznie to są jacyś służbiści ludzie Torusa i tak dalej. Hej, ty! Chyba nie próbujesz przemycić Dusty'ego na zewnątrz, co? Chcieliśmy tylko To się wam zaraz odechce. Co? do obozu. O kurczę, jeszcze nie rozmawiałem nawet z tym pierwszym strażnikiem, ale tamten już mnie lutuje. Dobra, to nie ten mnie nie goni. Zamierzam przejąć kontrolę nad całym obozem. No i oni mnie tutaj biją, Dusty nie ucieka, ale również nie reaguje. Czy mogę przed nimi po prostu uciec i tego Dusty'ego normalnie odprowadzić, czy oni będą mnie teraz gonić do mojej zagłady? Biegnij, wracaj do mamusi! No wracam właśnie. A dalej jak widzicie, o ile nie zostaniemy sklepani, no to damy radę. Tyle, że no... No wiecie, ja tu mam ten save na kodach 400 życia, normalnie nie ma raczej nikt tyle HP. No to 329, rzadko kto w pierwszym rozdziale. Przede wszystkim potrzebujemy nowych dusz, które zechcą przyłączyć się do naszej społeczności. Jeśli chcesz mnie przekonać o swojej przydatności dla naszego obozu, przyprowadź mi jeszcze jednego człowieka, który zechce zostać członkiem bractwa. Dobra, w pożądalu, o to mi właśnie chodziło. Siema, Hej kolego, nowy? Chyba cię jeszcze przyłączę się do ciebie. a zapraszam serdecznie. Czemu nie? Chodźmy. Świetnie. Jak to gdzie idziemy? Do obozu na bagnie. Zobaczyć, czy Baltondral cię przyjmie. Mistrzu, przyprowadziłem ci ucznia. Mam nadzieję, że go weźmiesz pod skrzydła i żeś mnie zostawisz w spokoju. Wiesz? Mistrzu! Niektórzy tutaj mają mnie za jakiegoś wariata, ale przecież ktoś taki jak ty nie zadawałby się z wariatem, prawda? Macie wrzoda za wariata? Tak myślałem i zostało to teraz udokumentowane i nagrane. Baltondral nie chce nawet rozmawiać na temat wrzoda.
Najwyraźniej nie jest on tego godzien. No trudno. No i po facecie. Jak wykonamy sobie zadania dla Balkagana, to jedna z opcji pozwala nam na odebranie zwoju, który się nazywa urok. No i do czego wykorzystam ten urok? Żeby coś sprawdzić. Będziecie mieli to wszystko tutaj na ekranie. A gdzie mogę pójść? Do Lares. Chcę porozmawiać z Laresem. Ale Lares raczej nie będzie chciał rozmawiać z tobą. To już mój problem. Jak sobie... Oby tylko mi wystarczyło many na tym nowym save'ie. Tak, koszt many piąteczka. Dokąd się wybierasz? Chcę się zobaczyć z Laresem. Szef jest u siebie, ale trzeba mieć niezły powód, żeby mu przeszkodzić. Ale ja mam niezły powód. Chciałbym do was dołączyć. Nie ty jeden, ale samo chcenie nie wystarczy. Musisz udowodnić, że będzie z ciebie jakiś pożytek. Tak długo jak my nie... Oczywiście, że będzie. Witaj! Rzucamy urok na Rosko. I on już się nie czepia z tym, że wchodzimy. Jak się tu dostałeś? Co się dzieje z Roską? Wolał nie próbować mnie powstrzymywać. Czego chcesz? Chcę do was dołączyć. Tak? A co takiego możesz nam zaoferować? Udało mi się ominąć twoje straże. Fakt. Ale to jeszcze za mało. Aha, i dialog dalej przebiega normalnie. Tak? To co mam zrobić? Pewien człowiek z sekty. Tak. Później już się nic nie zmienia w tej kwestii. No okej, warto było zweryfikować. Jestem zdziwiony, bo nigdy z tego nie korzystałem. Podejrzewam, że przy użyciu zaklęcia snu byłoby dokładnie tak samo. Z Rosko i z Laresem. Wiecie, czego jeszcze nigdy nie zrobiłem? Nie dałem Torusowi 1000 bryłek, żeby mnie wpuścił do środka. Czemu mam go na zielono? Nie mam żadnej gildii. Co się dzieje? Nie wolno ci... Wow. To po prostu jest mój koleżka, tak? Pod bramy. Pewnie nie będziesz chciał wpuścić mnie do zamku. Tylko ludzie Gomeza mają prawo wstępu. Czy za odpowiednią sumkę mógłbyś mnie wpuścić do zamku? Za odpowiednią sumkę. Ile? No cóż, liczenie rudy musi potrwać odpowiednio długo. Dość długo, żeby całkowicie pochłonąć uwagę moją i moich chłopców. Korzystając z naszej nieuwagi, mógłbyś przemknąć się do środka. Czyli ile konkretnie? Myślę, że przeliczenie 1000 bryłek zajmie nam wystarczająco dużo czasu. 1000 bryłek? Cóż, gdybyś dołączył do Gomeza, mógłbyś wejść do zamku za darmo. Masz tu swoje 1000 bryłek rudy, a teraz pozwól mi przejść. W porządku, idź. Tylko jak już będziesz w środku, nie wywiń czegoś głupiego, dobra? 1000 bryłek na 3 to nie tak dużo, ale jednak Stój! Spokojnie, rozmawiałem z... Zapamiętałem sobie twoją na tym etapie, no to 1000 bryłek myślę, że ciężko jest zdobyć. W pierwszym rozdziale, kiedy sobie przychodzimy po raz pierwszy do zamku. Oczywiście nie jest to wykonalne, da się to zrobić, ale trzeba było się troszkę nakombinować. Albo po prostu się nie śpieszyć, eksplorować, sprzedawać wszystko, co znajdziemy, wszystko, co pozbieramy, na przykład z tych zwierząt. No i przy okazji, jak tutaj jestem w zamku, to jeszcze chcę zobaczyć, co się stanie, jeśli wejdę bez pozwolenia mistrza Koristo do świątyni. Nie wolno ci przekroczyć progu tego domu bez pozwolenia mistrza Koristo. Do zobaczenia. Jak nie wolno, jak wolno. Jak nie wolno, to szybko, jak to się mówi. Już wchodzimy i zobaczymy, czy oni nas tutaj przyatakują. Nie? Kolego Koristo? Co ty tu robisz? Nie masz tu czego szukać. Precz. Jak nie mam? Właśnie o to chodzi, że mam. Chciałem jakieś książki od was przeczytać. Co ja tu widzę? Boska Moc Gwiazd. Krąg drugi magii. Nawet Stephena Kinga coś ma na tej półce. Nie no, sorry, musiałem tego klasyka zarzucić. No jak widzicie, nie ma tu żadnych konsekwencji spowodowanych tym, że my tutaj wejdziemy. Możecie sobie obrabować te skrzynie, choć podejrzewam, że nie ma w nich nie wiadomo czego. Jakieś mikstury może, natomiast jeżeli zejdziecie tutaj, no to tutaj już kolega się do was pewnie... No właśnie. Nie masz tu czego szukać. Kolega Damarok już się przyczepi Ej, ty! i będzie was gonił, także lepiej opuścić to miejsce, bo niestety za magami rzucą się na was wszyscy. Spójrzmy, co się stanie, jeżeli do walki na arenie z Karimem podejdziemy z 30 poziomem. Czy on będzie przed nami uciekał? Bo to mnie ciekawi. Czy po prostu będzie normalnie walczył? Normalnie walczy.
Rozrób! Zwycięzca bez dwóch zdań! Czyli nawet jakbyśmy osiągnęli ten 30 poziom, no to on się nie przestraszy. A jak to wygląda z Kirgo? Cześć. Naprawdę. Dobra, nie chcesz walczyć, ale ja chcę walczyć. Zapraszam. Dobra. Dobra. Także jak widzimy na załączonym obrazku, chłopaki się nie wczuwają w to, jaki mamy poziom. Aha, czyli jak widzicie, nie przeszkadza to, że mamy ten poziom ustawiony kodami, bo myślałem, że może to się zbugowało, ale jak widzicie, no bandziory normalnie przed nami uciekają. Podejrzewam, że nawet mniejszy level by wystarczył, 20 któryś, niekoniecznie musi to być aż 30. No ale w sumie to lubię to, że oni tutaj uciekają, należy im się dać w długą. A ty co, zbyt pewny siebie jesteś, ty, koleżko? Ale przy okazji, jak już tu jestem z wrzodem, chcę zobaczyć, czy mam jedno z zaklęć, które mnie interesuje. Tak. To sobie zobaczymy na wilku, czy zmniejszenie potwora działa również na inne... takie zwykłe potwory, właśnie jak wilki czy coś. Nigdy nie widziałem zmniejszonych form innych potworów. Wynika to z tego, że tych zwojów jest bardzo mało w podstawowym gotiku. 1, 2. Także bez szaleństwa. Strasznie mnie pogryzł ten wilk, a ja chyba nie mam nic ciekawego do zjedzenia. Będzie trzeba sobie poradzić na kodach. A teraz zobaczmy, jaki ten słodziak jest mały. Jaki fajny, mały piesio, co? Zastanawiam się teraz, czy w Świątyni Śniącego nie ma drugiego zmniejszenia potwora, ale wydaje mi się, że nie. No i co, no tyle na ten temat i tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę, napiszcie swoje propozycje, co jeśli by się stało z Gotika pierwszego, czy Gotika drugiego. Oczywiście ta seria będzie zmieniać jeszcze swoje formaty, do końca jeszcze nie wiem, czy będę tutaj pokazywać moją buźkę, czy nie będę. Czy będę robił więcej jakichś tam scen statycznych, czy będę się bawił kamerą, czy nie. Na pewno trochę się powspinamy w kolejnym odcinku, ale to na razie są tylko i wyłącznie moje plany, czy się uda to zrealizować i czy seria się przyjmie, to już zależy głównie od was. Jak widzicie, ja się stąd ślizgam, także klasycznie trzymajcie się. Cześć!